Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Marta Kujawska z Zakładu Związków Symbiotycznych. Z wykładu dowiemy się, czy prognozowane zmiany klimatu wpłyną na występowanie grzybów w lasach, szczególnie zaś tych gatunków grzybów, których owocniki są przedmiotem zainteresowania grzybiarzy. W Polsce grzybobranie jest wielowiekową tradycją, opisywaną chociażby przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu, jako szlachecki obyczaj w aspekcie nie tylko kulinarnym, ale również kulturowym. W przeciwieństwie do niektórych państw europejskich, np. Francji i Włoch, zbieranie grzybów w naszym kraju nie wymaga urzędowego zezwolenia. W Polsce od 70 lat grzybobranie jest dozwolone dla każdego i stanowi najbardziej masową i popularną formę spędzania wolnego czasu w lesie. Ponadto zbiór grzybów ma duże znaczenie dla mniej zamożnych mieszkańców miasteczek i wsi przyległych do lasów, którzy sprzedając grzyby w sezonie jesiennym mają szansę na zasilenie i podratowanie rodzinnych budżetów przed zbliżającą się zimą. Wśród surowców niedrzewnych pozyskiwanych z polskich lasów grzyby są głównym towarem eksportowanym poza granice naszego kraju. Dopiero dalsze miejsce zajmują dziczyzna i jagody. Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mieszkaniec Polski spożywa rocznie od kilku do nawet 10 kg grzybów. Dlaczego tak chętnie sięgamy po te dary lasu? Od setek lat grzybom przypisywano niemal magiczne właściwości, a lakownica żółtawa w krajach dalekiej Azji była nawet uznawana za eliksir życia i nieśmiertelności. Dzisiaj wiemy, że grzyby stanowią naturalne źródło rozmaitych substancji bioaktywnych. Aktualne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ tych bioaktywnych związków w leczeniu wielu chorób, np. zapalenia wątroby, nadciśnienia, astmy, schorzeń układu nerwowego, chorób układu krążenia czy nowotworów. Przeciętni miłośnicy grzybobrań zbierają głównie w celach kulinarnych zaledwie kilka gatunków, chociaż doświadczeni grzybiarze są w stanie rozróżnić nawet kilkadziesiąt gatunków grzybów. W Polsce według rozporządzenia ministra zdrowia z 2011 roku do handlu i obrotu dopuszczono 44 gatunków grzybów leśnych. Poza gatunkami pospolitymi i powszechnie zbieranymi, np. podgrzybkiem, borowikiem czy maślakiem, warto również zwrócić uwagę na oryginalnego pod względem budowy owocnika uszaka bzowego, jak i bardzo smacznego, choć o czarnej barwie owocnika, lejkowca dętego. Warto w tym miejscu również wspomnieć o grzybach chronionych. Ochroną prawną objętych jest obecnie ponad 100 ich gatunków. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2014 roku niektóre gatunki grzybów cieszące się zainteresowaniem wśród grzybiarzy przestały podlegać ochronie prawnej, np. siedzuń sosnowy, sarniak świerkowy czy czasznica olbrzymia. Jadalne smardze zostały przeniesione do ochrony częściowej. Można je zbierać wyłącznie na terenach zieleni miejskiej, przy domowych ogrodach i szkółkach leśnych. Choć wydaje się, że minione, jak i obecne pokolenia grzybiarzy skoncentrowane są na poszukiwaniach tych samych gatunków grzybów, warto zastanowić się, czy prognozowane zmiany klimatu mogą wpłynąć na ilość i skład gatunkowych grzybów w koszyku kolejnych pokoleń. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przypomnijmy, skąd tak naprawdę biorą się grzyby w lesie. Grzyby występujące w ekosystemach leśnych charakteryzuje ogromna różnorodność gatunkowa oraz funkcjonalna, przejawiająca się obecnością grzybów z różnych grup troficznych, czyli symbiontów, saprotrofów i patogenów. Przedstawiciele tych dwóch pierwszych grup, a w szczególności grzyby symbiotyczne, stanowią wielopokoleniowy obieg zainteresowania grzybiarzy,
zbierających owocniki grzybów zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i leczniczych. Doświadczeni grzybiarze świadomi są istnienia związku pomiędzy występowaniem niektórych gatunków grzybów w sąsiedztwie określonych gatunków drzew. Pojawiające się owocniki to ostateczny efekt powszechnego funkcjonowania symbiotycznego związku zwanego ektomykoryzą, który zachodzi pomiędzy grzybnią przerastającą glebę leśną a najdrobniejszymi korzeniami drzew. W rezultacie na korzeniach powstają charakterystyczne struktury, tak zwane ektomykoryzy, będące miejscem wymiany substancji pomiędzy partnerami. Partner roślinny, czyli drzewo, przekazuje partnerowi grzybowemu wytworzone w procesie fotosyntezy węglowodany, zaś grzyby dostarczają drzewom w przyswajalnej formie związki mineralne oraz wodę pobraną z nawet najdalszych zakątków gleby. Ponadto partner grzybowy, wytwarzając specyficzne związki, stanowi swoistą tarczę, chroniąc system korzeniowy przed patogenami i skażeniem środowiska. Ta obopólnie korzystna relacja zachodzi w przypadku większości gatunków drzew występujących w naszych lasach. To jest występuje przede wszystkim u roślin drzewiastych z rodzin sosnowate, bukowate, brzozowate, wierzbowate, lipowate, leszczynowate itd. Szacunki wskazują, że aż 60% osobników drzew na kuli ziemskiej to drzewa z ektomykoryzą, gdzie pojedyncze drzewa mogą tworzyć symbiozę z kilkudziesięcioma, a nawet setkami gatunków grzybów ektomykoryzowych jednocześnie. Zaś pojedyncze ektomykoryzy liczone są w milionach na metr kwadratowy lasu. Temat tego obligatoryjnego związku pomiędzy grzybnią a korzeniami drzew wciąż nie jest dostatecznie zbadany i dlatego na razie nie możemy kupować świeżych grzybów leśnych poza sezonem. To różni grzyby leśne od popularnych pieczarek i boczniaków. Jako saprotrofy są w stanie uzyskać węglowodany z rozkładanej martwej materii organicznej, tylko za sprawą wydzielanych enzymów. Tym samym obecność partnera roślinnego do wytworzenia ich owocników nie jest wymagana. Czas jesieni, kiedy to następuje szturm miłośników grzybów na polskie lasy, to jednocześnie najlepszy moment rozwoju owocników. Na przykład odpowiednia temperatura, wilgotność, dostępność światła czy skład chemiczny gleby. Często wyczuwalny jest wtedy zapach rozwijającej się grzybni w lesie, świadczący o rozpoczynającym się czasie zbiorów. Niestety, nie każdy sezon jesienny obfituje w porównywalną ilość zebranych do koszyka grzybów, co ma związek z warunkami atmosferycznymi. Jak mówi znane polskie przysłowie, rosną jak grzyby po deszczu. Głównymi czynnikami są więc ilość opadów i temperatura. Badania naukowe potwierdzają, że tak zwany rok grzybowy może występować co kilka lat. Dlatego tak ważne jest, aby analizy dotyczące występowania owocników na wybranym terenie zawierały dane obejmujące obserwacje na przestrzeni minimum 3 do 8–10 lat. Z pewnością ma to związek ze złożonymi wzajemnymi interakcjami pomiędzy czynnikami meteorologicznymi i środowiskiem i dlatego warunki pogodowe nie w pełni wyjaśniają produkcję owocników w danym sezonie. Dla przykładu, w ostatnich kilku latach zaobserwowano, że nawet po niezwykle suchym i upalnym lecie, po intensywnych opadach we wrześniu, zbiór grzybów jadalnych bywał wyjątkowo obfity. W ciągu ostatnich dziesięcioleci istotne zmiany w produktywności i fenologii występowania owocników stwierdzono zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Analiza aż 486 gatunków grzybów, reprezentujących zarówno grupę grzybów ektomykoryzowych, jak i saprotroficznych, wytwarzających owocniki jesienią, wykazała znaczne wydłużenie okresu produkcji owocników na przestrzeni lat 1970–2007. Jednocześnie badania hiszpańskich naukowców oparte o metody modelowania również nie wykazały spodziewanego negatywnego wpływu zmian klimatu na produkcję owocników. Wręcz przeciwnie,
produkcja owocników leśnych, grzybów jadalnych w latach 2016-2100 będzie prawdopodobnie o 23 do 93% wyższa w porównaniu do aktualnych danych. Głównie ze względu na wydłużenie sezonu owocnikowania na skutek zwiększonych opadów na początku sezonu i wyższych temperatur pod jego koniec. Z drugiej strony docierają do nas informacje dotyczące wpływu zmian klimatu na zmiany w rozmieszczeniu grzybów, co potwierdza analiza danych z lat 1960-2010 dotycząca występowania owocników grzybów na terenie austriackich i szwajcarskich Alp. Wykazano, że owocniki grzybów ektomykoryzowych, w tym grzybów jadalnych, pojawiają się na coraz to wyżej położonych stanowiskach, nawet ponad 2 metry rocznie. Co ciekawe, zmiany klimatu nieco inaczej wpływają na produkcję owocników w drzewostanach liściastych i iglastych. W drzewostanach iglastych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie zaobserwowano istotnych zmian, w przeciwności do drzewostanów liściastych, w których związane z nimi grzyby mykoryzowe produkują obecnie owocniki nieco później niż w latach 70. Drzewa liściaste utrzymują w tej chwili liście nieco dłużej niż przed laty, co może skutkować również nieco późniejszym rozpoczęciem produkcji owocników. W strukturze polskich lasów przeważają siedliska borowe, a pod względem gatunkowym króluje w nich sosna zwyczajna. W polskich lasach znaczący jest też udział świerka, modrzewia, buka, brzóz i dębów. Na miejscach wilgotnych występuje także olsza. Tymczasem przewiduje się, że obserwowane zmiany klimatu całkowicie zmienią strukturę rodzimych lasów, w których nie będzie już miejsca dla sosny zwyczajnej, brzozy, świerka oraz modrzewia. W nowym, cieplejszym klimacie odnajdzie się np. jodła, buk, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Ta sytuacja może znacząco wpłynąć na to, jakie gatunki grzybów będą się pojawiać w tych zmienionych lasach i tym samym przełoży się na strukturę gatunkową koszyka przyszłych grzybiarzy. Mowa tu głównie o pieprzniku jadalnym, zwanym jako kurka, i podgrzybkach, a także maślakach, które są głównie lub ściśle związane z drzewami z rodzin sosnowatych, a co za tym idzie, wobec zmniejszania się areału sosny będą coraz rzadziej zbierane. Również zbiory jednego z najbardziej szlachetnych grzybów, borowika, mogą zostać ograniczone ze względu na jego szczególne powiązanie z borami iglastymi. Stąd w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat grzybiarze prawdopodobnie będą zmuszeni sięgać po inne gatunki grzybów, związane z gatunkami drzew, które zastąpią sosnę, na przykład borowika usiadkowanego występującymi pod bukami, dębami i grabami. Zmieniający się klimat nieuchronnie wpływa na koszyk polskiego grzybiarza, przede wszystkim przez oddziaływanie na funkcjonowanie partnera roślinnego, czyli drzewo. Rodzi się pytanie, czy wszelkie zabiegi stosowane w polskim leśnictwie, jakimi są wprowadzanie gatunków drzew preferujących cieplejszy klimat, np. klon, lipa, buk czy dąb, czy chociażby zwiększenie zalesienia kraju zaspokoi potrzeby miłośników grzybobrania? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Zbyt wiele tajemnic kryje przed nami jeszcze nieodkryty świat grzybów i ich stopień adaptacji do nowych warunków klimatycznych. Z uwagi na to, że grzyby są organizmami wykazującymi ogromną plastyczność, mamy nadzieję, że polskie tradycje kulinarne, nieodłącznie związane ze zebranymi jesienią grzybami, będą mogły być kontynuowane przez kolejne pokolenia.